No dzień dobry, siemanko moi drodzy. Na wstępie od razu przepraszam, zrobiło mi się tutaj coś od gorąca. Smaruję to, ale jeszcze nie zeszło. Jesteśmy na Filipinach. Wygląda na to, że ugrzęźliśmy tutaj z Ulą i z Ignalin na wyspie Palawan, w miejscowości Port Barton jesteśmy w tej chwili i właśnie się dzisiaj dowiedzieliśmy, że nie możemy opuścić tej miejscowości. Za 3 godziny zamykają wszystkie restauracje i nie da się już stąd praktycznie wyjechać. Co się wydarzyło? My przyszliśmy do ciebie, ty już byłaś na śniadaniu. Tak, przyszłam na śniadanie do polskiej restauracji i przyszła dziewczyna, okazało się, że Polka, córka właściciela, i powiadomiła nas, że zostajemy na miesiąc w Port Barton i że nie możemy się nigdzie przemieszczać, a od godziny 12 wszystkie restauracje zostaną zamknięte. Czyli utknęliśmy. Tak, cały Palawan został zamknięty i również podzielony na rejony. Jest 17 rejonów i pomiędzy nimi też nie możemy się przemieszczać. No właśnie, restauracja ta nazywa się Mabuti Eat and Chill. Jest to restauracja należąca do Polaków, którą bardzo polecamy, a my idziemy teraz odbywać naszą kwarantannę. Nie wiemy, to jeszcze nie jest potwierdzone. Ma być godzina policyjna, chociaż ja nie sądzę, że to wprowadzą, ale są takie plotki, że po 18 nie będzie można chodzić. Czy serio traktują takie rzeczy? No tak, bo ich prezydent Duterte to jak się jego polecenia jakiegoś nie wykona, to wsadza od razu do więzienia albo rozstrzeliwuje. Nie no, żartuję, ale jest bardzo radykalny. I dzisiaj jest ostatnie island hopping, czyli najlepsza rozrywka, jaką można tutaj mieć w Port Barton, żeby trochę korzystać, czyli po prostu pływanie po wyspach. No i dzisiaj właśnie, na dzisiaj wynajęliśmy łódkę i dlatego stąd nie uciekamy i postaramy się zaraz popływać i wam to pokazać. Port Barton to ogólnie mocno zakurzona miejscowość w porze suchej, a teraz właśnie mamy porę suchą. Wylądowaliśmy tu spodziewając się tego, że będzie kwarantanna i że będziemy gdzieś musieli być przez miesiąc. Wiele osób nam polecało właśnie Port Barton, bo mówili, że tutaj jest tak swojsko, tak spokojnie i faktycznie tak jest. Co prawda teraz nie jesteśmy w 100% pewni, że chcemy tu zostać, dlatego że no cóż, trochę nam się tęskni z cywilizacją po tym, jak jesteśmy przez 3 dni na totalnym zadupiu, ale dowiedzieliśmy się dzisiaj, że za bardzo nie da się pojechać do Puerto Princesa, czyli największego miasta Palawanu, więc godzimy się ze staną sytuacją. Tu są trajki, czyli trycykle, pojazdy na Filipinach podstawowe do przewożenia ludzi, a tam daleko jest morze, do którego idziemy. No w sumie dobre miejsce do utknięcia na kwarantannę miesięczną, ale wiecie jak to jest, jak się gdzieś jest na siłę, to jest inaczej niż jak się jest z własnej woli. Jest i nasza łódeczka. I wbijamy. Ogólnie ci, którzy śledzą mój kanał na Instagramie, wiedzą, że jestem na Filipinach od 22 stycznia. Podróżowaliśmy tutaj przez Hongkong, wcześniej był Hongkong, później Filipiny. Od 22 stycznia mieszkaliśmy na wyspie Siquijor, a później odbyliśmy podróż na wyspę Palawan, którą teraz skrótowo wam pokażę w postaci klipu, aż wylądujemy w Port Barton, gdzie teraz jesteśmy. Wszystko zaczęło się 16 stycznia, kiedy to polecieliśmy z Ignalin z Warszawy do Hongkongu. W Hongkongu dowiedzieliśmy się o pewnej tajemniczej chorobie z Chin oraz zarejestrowaliśmy liczne protesty, co dało efekt w postaci 2 odcinków z tego miasta. Następnie polecieliśmy na Filipiny, na wyspę Siquijor, od której wszystko się zaczęło. Spędziliśmy tam 1,5 miesiąca wakacji połączonych z montażem filmów z Afryki oraz podjęliśmy się leczenia psa z chorobą skóry, którego może jeszcze poznacie w kolejnych odcinkach, o ile uda nam się wrócić na wyspę Siquijor. 29 lutego prosto z Indonezji przylatuje do nas Ula i po tygodniu ruszamy razem w podróż na wyspę Palawan. Wizytę na Palałanie rozpoczynamy od Nakpan Beach, 3-kilometrowej plaży, na której nie ma prawie ludzi, a woda przypomina bardziej basen niż morze, a także wybieramy się na island hopping po wysepkach okalających El Nido, miasteczko, którego specjalnie nie polecamy. Po 2 dniach udajemy się na Coron. Ten rejon położony na północny wschód od Palawanu jest naprawdę magiczny i wszyscy troje świetnie się tu czujemy. Być może jest to zasługa piękna tego miejsca, a może fakt, że trafiliśmy tu na bardzo fajną załogę łódki, z którą pływaliśmy. Jedno jest pewne, chcemy zostać tu dłużej. Niestety, po pierwszym dniu na Coron dowiadujemy się, że region ten, podobnie jak wyspa Palawan, zostanie zamknięty na miesiąc w związku z koronawirusem. Mając do wyboru utknięcie na malutkim Coron lub większym Palałanie, wybieramy ten drugi i obiecujemy sobie, że na Coron jeszcze wrócimy.
No siemanko, siemanko, nie wiem czy mnie słychać. Jesteśmy w tej chwili na wyspie Coron, z której musimy się ewakuować, mimo tego, że mieliśmy wykupioną wycieczkę z najfajniejszą ekipą pod słońcem na jutro, ale niestety musimy się ewakuować, bo wyspa Coron od jutra będzie zamknięta na 30 dni i w związku z tym będziemy zamknięci na 30 dni na palowanie. Wszystko w związku z koronawirusem, jak wiadomo. Będę relacjonował z odizolowanego skrawka ziemi, odizolowanej wyspy. Do zobaczenia, musimy lecieć. W ten sposób trafiamy z powrotem na wyspę Palawan i kierujemy się do miejscowości Port Barton, którą wybraliśmy sobie na cel 30-dniowej banicji. Pierwsze 2 dni mijają beztrosko i wakacyjnie, kwarantanna jeszcze nie weszła tu w życie i wszystko jest otwarte. Wynajmujemy więc skuter, jeździmy po okolicy i odwiedzamy plaże, co mogliście oglądać na bieżąco na moich Insta Stories. O kurde, pierwszy raz w życiu widzę to na żywca. Tarantula Wasp, czyli drugie najmocniejsze urządzenie po bullet ant, czyli po mrówkach, nie wiem jak to nazwać teraz, tych brazylijskich. Jak ta orca urządli, to jest ogromny ból i tutaj właśnie złapała sobie pająka swojego. Później podeślę wam link do tej osy. No, osy, mega ciekawe, nigdy nie widziałem tego na żywca, ale w internecie są filmy z tym. Idziemy dalej, a tu taka niespodzianka. Ale kosmos. Taką rybę pan złowił. Kosmos. Abre la boquita. Ay, mira la boquita. Parece azul. Un poquito, un poquitín. Mira qué lindas orejas, Gordy. Mira, 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 mira. Tiene un peinado espectacular. Są pieseły. Jest zachód słońca. Są palmy. Jest trochę turystów. Ale spoko. Wracamy na naszą łódkę, którą wypłynęliśmy z Ulą i z Ignalin na całodniowy island hopping w Port Barton. Jeszcze nie wiemy, że to ostatni dzień wolności, po którym nadejdzie 30 dni ścisłej kwarantanny. Okazało się, że nasze ziomki puszczają polską muzykę, bo byli tu wcześniej Polacy. Pozdrawiamy Maćka. No i tak wygląda dzisiaj nasza kwarantanna, kochani. Trochę tu wieje, więc nie wiem, czy dźwięk się nagra. Idziemy tam. Mira, el perrito ya está en el agua. Allá. No więc tam jest nasza łódka, tutaj jest pieseł, tam jest Ula, tu jest Ignalin, a tu jest wyspa i sobie ludzie mieszkają, tak, wyobraźcie sobie, tak kwarantannę przeżywają. Siema piesełku, siema, no siema, siema. Qué lindo. Co tam słychać? Demasiado hermoso. Vengo acá a comer chelo. Es de chocolate. Jest super amigable, ¿sí? Sí, sí, sí. Tutaj mieszka jakaś rodzina, z tego co widziałem, są tam dzieci, są psy, jest tutaj agregat prądotwórczy, generator. Są też oczywiście kury i koguty na Filipinach, to jest a must, to musi być. Hola, chiquitín. Mira qué cuerpizote. Mira ese cuerpo. Es un niño, ¿no? Ah, una chica. Mira, mira. Pero está muy flaca, está muy flaquita. Ella está súper flaca. Raj dla piesów. Te psy sobie w ogóle zauważyliśmy wcześniej, że robią takie dziury, wykopują i później się w nich kładą, takie łóżeczka sobie robią. Koguty, które słyszycie, są nieodłączną częścią Filipin. Niestety nie nagrywałem na Siquijor, bo mieszkając na wyspie Siquijor, gdzie byłem od 22 stycznia przez 1,5 miesiąca, edytowałem głównie filmy z Afryki. Taki film z Afryki, żeby wyedytować i co tydzień wrzucić, to praktycznie oprócz tego i oprócz mojej pracy, bo zajmuję się też biznesem, nie mam czasu zupełnie na nic innego. Także dlatego teraz jest mała przerwa z filmami, bo będąc tutaj podróżujemy sobie po Palawanie.
I jeżeli miałbym robić filmy, to bym nic innego nie robił. Tydzień pracy wyjęty z życia z delikatnym odpoczynkiem, żeby w miarę komfortowo to przejść. Niestety tak jest. Dlatego w sumie mógłbym o wiele więcej podróżować, ale drugie tyle co podróży zajmuje mi edycja później materiału. Ale nie narzekam, i tak wolę swoje materiały sam edytować, jakoś nie mam zaufania. Każdy ma inne wyczucie, jeżeli chodzi o montaż. Moim zdaniem akurat montaż jest najmocniejszą częścią moich filmów, wcale nie cokolwiek innego i dlatego wolę to robić sam póki co. Ogólnie skrótowo rzecz biorąc, to pobyt tutaj przez miesiąc byłby czymś super, gdyby nie fakt, że dzisiaj jest z tego co wiemy ostatni dzień island hopping, czyli ostatni dzień pływania po wyspach tymi łódkami. Mają być zamknięte od jutra, nie wiem. Jest to też dosyć droga impreza, tak jak się przyjdzie z ulicy, no bo wynajęcie łódki dla 3 pasażerów, tak jak my jesteśmy z jedzeniem, całodniowe kosztuje 7000 peso, czyli jakieś 560 zł. Mniej więcej to wychodzi. Tutaj jest coś ciekawego. Jest jakaś miejscówka na jakieś żyjątka, ryby czy owoce morza, nie wiem co to jest. Skorupiaki jakieś, cholera wie. No ale powiedzmy, że bylibyśmy tutaj przez miesiąc i te łódki byłyby możliwe, to wtedy można by się jakoś dogadać i obniżyć te ceny, a siedzieć po prostu na lądzie z 2 plażami i z tego co wiemy restauracje mają być pozamykane, no to trochę lipa. Nikt nic nie wie, jest dużo dezinformacji tutaj, tak jak pewnie i na całym świecie w tej chwili. Ay, te vas a bañar con nosotros. Qué grande. Idę jeszcze zobaczyć tam, na tamtą, spojrzeć na tamtą wodę. Tylko tutaj wieje pewnie, więc nie wiem czy z dźwiękiem. Tutaj sobie ktoś tak mieszka, no spokojnie. A tu są takie lazurki. No spoko, nie można narzekać. Żółw przypłynął do nas. Ej, zobaczcie. Jest żółw. Ja chcę skoczyć. His name is Michelangelo. A, nazywa się Michał Anioł. You can call him Michael. Ula tam go już nagrywa spod spodu. Ziomki go przywołały rybami, żeby tu przypłynął. I on je wsuwa. Ej, to są ryby, to jest wszystko! Wow! Głównym celem naszej dzisiejszej wyprawy jest mała rybacka wioseczka, z której pochodzi Joey, właściciel łódki i gdzie zamierzamy przycumować na obiad. Miejsce, do którego przypłynęliśmy, to wioska rybacka, malutka, gdzie mieszka kilkaset osób. Beztrosko dosyć chyba się tu życie toczy. Tam widać dzieciaki, które sobie pływają w morzu i mają kwarantannę i koronawirusa gdzieś. Dobra, lecimy zobaczyć tę wioskę. No a więc proszę Państwa, wylądowaliśmy na małej wysepce. A że jesteśmy na Filipinach, to na pewno będzie słychać koguty. Tutaj zasuwa tarantula hawk chyba, ale nie jestem pewien. To jest... Tak, to jest chyba to. Czarna osa, która poluje na tarantulę. I bardzo boli jak urządli. Drugi najgorszy ból. To jest Joey, szef wszystkiego. A to jest... Tu mieszka jego rodzina, jego mama i jego rodzeństwo chyba. W tym domku. Rozkminialiśmy przed chwilą z Ulą, czy można iść tak sobie w kostiumie i zapytaliśmy ich tutaj, czy to jest normalne, no bo często Filipińczycy wbrew pozorom są konserwatywni, ale możemy. Vamos! Ale i tak się wstydzę. No właśnie, to pytanie ma sens, dlatego że Filipińczycy wbrew pozorom są dosyć konserwatywni, mimo tego, że pokażę wam później wybory Miss Gay, które odbyły się na wyspie Siquijor, na której mieszkaliśmy. Kiedyś, jak to wyedytuję, bo w sumie nagrałem to, ale to będzie oddzielny chyba część odcinka przynajmniej. I były na tym konkursie Miss Gay dzieci, które w ogóle mówiły numer 2, numer 3, kibicowały, byli staruszkowie, w ogóle wszyscy mieszkańcy wsi się zebrali i kibicowali facetom, którzy byli ubrani jak kobiety. I to było tak różne od tego, co mamy u nas w Polsce, że no ja uwielbiam przeżywać takie rzeczy, być w miejscu, które jest po drugiej stronie skali względem Polski pod niektórymi względami. To jeżeli chodzi o kobiety, które chodzą w kostiumach, to już nie jest tak hop siup. Filipinki jeżeli się kąpią, to raczej się kąpią w długim ubraniu.
zakrywają raczej swoje ciało. Już pominąwszy fakt, że w ogóle oni to wolą się kąpać jak są chmury i jak nie parzy słońce. Dlatego, że tutaj modne jest raczej mieć jasną skórę. Kto ma ciemną skórę, to wynika z tradycji, że kto ma ciemną skórę, ten pracuje w polu, a kto jest bogaty, ten raczej jest biały, bo siedzi w domu. Tu fajny widok, zobaczcie. No niby nic nadzwyczajnego, ubrania się suszą, ale trochę lata wam wysyłam, bo wiem, że część z was siedzi teraz w Polsce. Jest zimno i na pewno troszeczkę słońca się przyda. Czuję się jeszcze w obowiązku dopowiedzieć, że Ula akurat zawsze chodzi zakryta tutaj na Filipinach. To nie jest tak, że nie szanuje jakoś ich zasad czy coś. Tylko teraz wyskoczyliśmy na szybko z łódki i nie mieliśmy czasu pomyśleć nawet. Po prostu każdy wyskoczył w tym, czy był, a że Ula świeżo co pływała, no to jest w kostiumie. Tak to wygląda. Jesteśmy na małej wysepce niedaleko Port Barton, niedaleko Palawanu, gdzie mieszka kilkaset osób. I w sumie przestanę nagrywać swoją gębę, tylko ponagrywam rzeczywistość, czyli to, co lubicie najbardziej. Patrzcie. Tu jest charakterystyczny temat, czyli taka miejscówka do spania. Filipińczycy lubią się zdrzemnąć w ciągu dnia, jest tu zawsze gorąco, więc po prostu czasami w ciągu dnia sobie leżą na takich ławeczkach, leżankach. Często przed domami ludzie mają takie leżaneczki właśnie. W ogóle niektóre domy wyglądają, jakby były tak bardzo prowizoryczne, no i w sumie są. No cóż, zawsze ciepło, w związku z tym, że nie trzeba tutaj budować jakichś poważnych konstrukcji i w sumie nie trzeba się przygotowywać do zimy, no to Filipińczycy ogólnie chyba są najbardziej wyluzowanym narodem, jaki znam. Oczywiście to nie tylko to, no bo w różnych innych państwach jest ciepło, w Indiach też, ale Filipińczycy są tak muśnięci, to tacy latynosi azjatyccy. Widać, że to są jednak wpływy Hiszpanów, którzy tu byli. Oni uwielbiają tańczyć, uwielbiają śpiewać. Są bardzo spontaniczni. Nie traktują tego życia jakoś tak w 100% poważnie. Nawet ta kwarantanna, która teraz jest. Tu nikt nie panikuje. Tu nikt się tak do końca tym nie przejmuje. No po prostu nie popłyniemy nigdzie, wyspa jest zamknięta, ale to tyle. Tutaj jest kogut. Walki kogutów są niestety sportem narodowym na Filipinach. Ten kogut jest przyczepiony sznurkiem. Nie może stąd uciec. Nie wiem, czy on jest akurat na walkę przygotowany, czy nie. Ale walki kogutów na Filipinach mają miejsce, ludzie to uwielbiają, stawiają na to kasę. Faceci oczywiście, niestety, oczywiście moja płeć standardowo głupsza w wielu przypadkach. No sorry panowie, ale to akurat jest naprawdę bardzo głupie, na najniższych instynktach bazujące w ogóle walki kogutów, nie? No ale spoko. Chleba i igrzysk, jak to mówią. Idziemy dalej i trafiamy na koniec wioseczki. Także może tu polatamy. Hola Ignalin. Hello guys. Może polatamy sobie tu zaraz jeszcze trochę dronem, ale póki co popatrzmy. To są standardowe takie na Filipinach najczęściej Boże, znowu to przyleciało. Niech ktoś z was mi powie, czy to jest tarantula hawk, czy nie. To co zabija pająki. Podobno akurządli to jest kiepsko. Więc wracając do tematu, to są standardowe łódeczki z takimi wspornikami po bokach najczęściej. Większość rybackich łódek i takich turystycznych tutaj. Nie wiem jak to się nazywa, pewnie jakiś katamaran czy coś innego. Wy pewnie będziecie wiedzieć, to napiszcie. No i w ogóle sorry, że ten odcinek taki przegadany i bez ładu i składu, ale łazimy po wiosce, nagrywamy to co widzimy i komentujemy po prostu. Filipiny to jest ogólnie temat, który można by nagrywać i pokazywać, ale po pierwsze uważam, że najlepiej pokazuje je Damian z Ucieczki do Raju, który już nagrał setki chyba odcinków o Filipinach, także zapraszam do niego na kanał. Ja dlatego między innymi na Siquijor, gdzie mieszkaliśmy, nie nagrywałem, że Damian pokazał dużo Siquijor. No i też dlatego, że montowałem Afrykę. Ale uznałem, że w końcu jak jestem tutaj przez tyle czasu i nie wiecie co u mnie słychać, no to zrobię taki odcinek up to date, czyli na czasie po polsku mówiąc. Przyszła mi taka myśl właśnie do głowy, przemyślenie właściwie, że to miejsce, co przed chwilą widzieliście z żółwiem, kurczę, no ja bym mógł tam siedzieć całymi dniami. A dla tych ludzi z tej wioski to jest 5 minut drogi łódką stąd, może 10, to jest zaraz obok. Ich to w ogóle nie interesuje. Nie jest to dla nich chyba żadną atrakcją, mają to na co dzień. Myślę, że wielu z nich by się z nami zamieniło, dlatego że mieliby
ciepłą wodę, szybki internet, miasto, możliwości rozwoju. Dlatego nie ma co idealizować takich miejsc. One są super, jeżeli chcemy uciec od cywilizacji, chcemy sobie odpocząć i posiedzieć na plaży, ale najlepiej jest mieć możliwość przenoszenia się, podróżowania, bycia mobilnym. Trochę w cywilizacji, jak chcesz, to uciekasz, żyjesz tutaj. Myślę, że bycie przykutym do jednego miejsca, bez możliwości rozwoju i wyjazdu, bo Filipińczycy na przykład do Unii Europejskiej potrzebują wiz, w przeciwieństwie do Wenezuelczyków, nie jest fajne. I my teraz czujemy to, że ograniczenie wolności, bo nie możemy opuścić Palawanu przez 30 dni, też nie jest fajne, mimo tego, że jesteśmy niby w idealnym do tego miejscu. Sesja zdjęciowa. Dobra, idziemy popływać tutaj. Wracamy coś zjeść i dopiero teraz zauważyłem, że tu jest boisko przecież do kosza. Tu jest kosz, tam jest drugi, a my lecimy teraz po takim chodniczku z drewna. A! Prawie byśmy nie trafili. Poszlibyśmy dalej przez pomyłkę. Wow. Thank you. A tak powstaje Insta Story na Uli kanał. Tu jest Instagram. He's too lazy. Can you say again what is the name of the dog? Maciek. Because? Cause like that's because of the other guy, the Polish guy come here. He came here and in the memory of this guy you called the so dog we'll Maciek. never forget him. So when you said Maciek is here, I thought it was a Polish guy, and I was actually I saw a like a tourist there, and I thought it was a Maciek. No. I wanted to talk Polish to him, you know. Maciek. Zobaczcie, jaki tu jest klimat. Jest drugie piętro, jest rajsko. Maciek's friend. Mateusz. Mateusz! No! Okej. Dobra, jemy. Schwarzenegger. Thank you, dziękujemy. Dzięki. Marcos. Pytaliśmy ziomka, czy ma kokosy, mówi, że wystarczy zerwać z drzewa, no i są. Chociaż oni głównie do rumu ich używają tutaj. Wpadliśmy przed chwilą gadkę na temat tego, że niewiele tu potrzeba. Koleś powiedział, no jak nie masz jedzenia, no to kurczę, idziesz, bierzesz sobie jakąś tam podstawową łódkę i płyniesz i łapiesz ryby. Kokosa możesz sobie zerwać w sumie też z drzewa. Kokos pyszny. Przepyszny i yummy. No i życie jest łatwe, nie potrzeba tu za dużo kasy. Pytanie tylko, czy ktoś chce coś więcej od życia niż to. W sumie to miałem tego nie nagrywać, bo zrobiła mi się opryszczka i trochę mi wstyd tak do was mówić w takim stanie, ale no cóż, sytuacja diametralnie się zmieniła względem tego, co ostatnio było i muszę was update'ować na temat tego, jak wygląda teraz. A więc utknęliśmy w miejscowości Port Barton na Palawanie, na wyspie Palawan. Jest tu kwarantanna ostra do tego stopnia, że nie można przez 24 godziny na dobę w ogóle opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Musimy siedzieć na miejscu tutaj, gdzie wynajęliśmy swoje małe domki. Dosyć tanio, dlatego że za 2 pokoje, to znaczy 2 oddzielne domki z 2 oddzielnymi łazienkami, płacimy 800 peso, czyli tyle, co napiszę teraz na dole. Jest to dla nas niestety trochę więzienie, dlatego że zupełnie nie możemy opuszczać miejsca zamieszkania, chyba że wymskniemy się tutaj do pobliskiego sklepu, który jest zaraz obok. Od dzisiaj totalnie nie działają restauracje, które działały od 3 dni tylko w ten sposób, że można było zamówić jedzenie na wynos
pójść po nie lub zamówić dostawę. Od dzisiaj są całkowicie zamknięte. No i nie mamy tu praktycznie internetu, dlatego że w Port Barton jest bardzo słaby internet, a w miejscu, gdzie mieszkamy, jest jeszcze słabszy. Także jeżeli jesteście zamknięci w Polsce o dobrym internecie, macie wokół rodzinę, bliskich i swoje własne przytulne mieszkania, cieszcie się. Niektórzy mają gorzej na rajskich wyspach. Siema Ula. Kwarantanna, także się w ogóle nie rozmawiamy ze sobą. Nie, no żartuję. To są nasze zakupy, jakie zrobiliśmy sobie na zapas, jakieś bułki i tak dalej, papiery toaletowe, zupki chińskie, ryż. W sumie 10 kg ryżu kupiliśmy. Tu jest druga część ryżu. Jest godzina 19:30 i tak wygląda nasze przygotowywanie jedzenia. Co to jest, ser, tak? Filadelfia, resztki jakie kupiliśmy od właściciela restauracji włoskiej. W ogóle tyle mortadeli i tyle sera, to wszystko razem kosztowało jakieś 100 zł. Dlatego, że to włoska restauracja i jest bardzo drogo. Tenemos internet? Igna? Tenemos internet. Sí, tenemos internet. A, czekajcie, pokażę wam jak mamy ten internet. Dokładnie tam jest mój telefon w torbie i on nadaje internet na dół. Na długim bambusowym kiju. No dobra, jest coś o czym trzeba powiedzieć, dlatego że jesteśmy odcięci od restauracji, kupiliśmy trochę ryżu, kupiliśmy trochę jajek i różnego innego jedzenia i właściciel tego miejsca powiedział nam, że możemy korzystać po prostu z jego kuchni, ale my tak się średnio do tego zabieraliśmy, w sumie nie umiemy gotować ryżu w tym urządzeniu takim do gotowania ryżu i tak siedzieliśmy, trochę czekaliśmy, aż w końcu on przyszedł i powiedział: dobra, wiecie co, to ja wam ugotuję to jedzenie i zrobię wam. I zobaczcie, co tam zrobili do jedzenia. To już jest drugi chyba, czy trzeci, drugi dzień. Są jajka smażone. Dla Ignaliny są specjalnie usmażone tak na twardo, żeby były, bo ona nie lubi, jak żołądko jest płynne. Tu jest bakłażan, dla Uli głównie, no bo Ula nie je mięsa. Tu są warzywa, jest ryż i pan właśnie zaraz przyniesie smażony też corned beef, który kupiliśmy też w dużej ilości. O. Me llamo Larry. Okay. This is our friend and host Larry, and he is taking care of us. We are really thankful and we really appreciate it. Daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Dziękuję. Wydarzenie dzisiejszego dnia. Słodkie ziemniaki, czyli bataty chyba po polsku, gotowane i zaraz będziemy je jeść z kolką. No siema, jest 28 marca, mniej więcej w połowie kwarantanny jesteśmy i pokażę wam, jak wygląda przestrzeń, po której się poruszamy. Zacznijmy od domku. Więc tak, standardowo zostawia się obuwie na zewnątrz. Tutaj mieszkała Ula, za którą już tęsknimy. Pozdro Ula, trzyma się tam w Polsce na kwarantannie, a to jest domek. Tak wygląda to w środku, łóżko, tutaj nasze rzeczy. Takie półki są tu zrobione. Jedyny z tych trzech domków, który ma te półki, więc go wzięliśmy. Pozdrawiamy Maćka, który tutaj wcześniej mieszkał. Polaka, który mieszka w Port Barton i który nam polecił to miejsce. No i łazienka. Łazienka z zimną wodą, ale jest tak gorąco, że nie ma problemu. Na zewnątrz widok na przyrodę i na sąsiadów. To jest tarasik, na którym jest moje stanowisko pracy. Tu edytuję vlogi i pracuję. Zajmuję się swoją robotą, oprócz vlogów. Tutaj właśnie w środkowym domku mieszkamy, a tutaj na bambusie jest internet, który już pokazywałem. Tam na końcu jest mój telefon i łapię sygnał i podaję go do komputera. To tyle, jeżeli chodzi o otoczenie. Tam z tyłu są właśnie nasze domki. Tutaj mieszkają gospodarze, tutaj mieszka brat gospodarzy. Tu jest taka altanka, a tutaj się już kończy nasza przestrzeń. Poza tym już jest tam droga i tam za bardzo wychodzić nie możemy i też i nie chcemy, bo właściwie nie ma po co, jest kwarantanna. A, zapomniałbym, do dyspozycji jeszcze jest sklep, który jest tam.
Okej, więc my mieszkamy tam, wychodzi się tutaj i idzie się do sklepu, który jest od razu tutaj. I tutaj ziomki, you guys are foreigners that are stuck in Port Barton also. Yeah. And this is coconut. Coconut juice, yeah. Okay. The coconut milk. Everybody is doing their best to kill some time, basically. Can I take a look at the shop? Okay, thank you. A tutaj jest sklepik, do którego przychodzimy, nasz lokalny, gdzie robimy zakupy. Na szczęście sklepik jest otwarty, bo gdyby nie to, no to by była trochę lipa. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jest tu mnóstwo różnych takich rzeczy, drobiazgów, które można kupić, takie typowe rzeczy na Filipinach, wszystko jest małe. No właśnie, to jest charakterystyczne, u Damiana z Ucieczki do Raju możecie zobaczyć, że tutaj wszystko jest sprzedawane na takie małe porcje. Na przykład jak się kupuje proszek do prania, no to są to takie malutkie porcyjki. I bardzo dużo przez to jest plastiku, no ale w sumie no cóż, jest to taniej, więc nie muszą kupować dużo, nie muszą od razu dużo płacić, a ludzie z reguły nie mają tu za dużo kasy. Tu jest coś, co dzisiaj na pewno kupię, czyli rum. Tak więc moje finalne zamówienie to 5 kaw, kolka standardowo i 2 rumy. Emperadora jeszcze nie piłem, Tandawaj to jest najbardziej popularny rum na Filipinach. Zobaczymy, jak smakują. A tak wygląda sklepik. Wracam do domu i zobaczcie, kogo spotykam. Pieseły. Pieseły. To jest Ringo, pies właścicieli, a ten pieseł nie pamiętam, jak ma na imię. Pieseły są wszędzie. No i tyle, tak w skrócie wygląda nasza rzeczywistość. I o ile jest internet dobry, no to wtedy nie ma problemu, bo w sumie mogę sobie pracować czy cokolwiek. Ale jeżeli pół dnia na przykład walczę z internetem, no to bywa to odrobinę stresujące, no bo wtedy staram się złapać łączność i no cóż, tracę pół dnia na to, żeby na przykład wysłać 3 maile i się denerwuję, że jestem w raju. W raju bez plaży, ale nadal raju. Z najbardziej niezjadliwych rzeczy, jakie kupiliśmy tutaj w pobliskim sklepie, to są te chipsy o smaku wodorostów chyba, nie wiem co to jest nori, ale nie da się tego zjeść. Kosztuje to około 8-9 zł. Nie polecam. I słuchajcie, hit, po prostu hit, to jest taka Nutella w wersji ubogiej filipińskiej. No po prostu tak jakby do margaryny dosypać trochę kakao. Jest taki jeszcze posmaczek słonawy margaryny. Pokażę wam zaraz, jak to w środku wygląda. O, tak to wygląda. Wygląda lepiej niż smakuje. Nie polecam, jakbyście tutaj byli, to nie kupujcie, ale dzięki temu, że jest to margaryna, a nie masło, no to cholesterol free food. Jeszcze z typowych smaków filipińskich to są tutaj takie orzeszki, jakby w jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, panierce. Dziwna sprawa. W każdym razie jest to pikantne, słone, słodkie jednocześnie. Czyli są to takie smaki, jakie lubią właśnie Filipińczycy. Rozgryzłem jednego i faktycznie w przekroju wygląda, że są to jakieś takie w panierce orzeszki. Mniam, mniam. Tam są państwo właściciele tutaj tego miejsca, Larry i Edith, małżeństwo, u których mieszkamy. I oni nam gotują codziennie, to jest po prostu kosmos, spójrzcie. A do jedzenia mamy to, co chcemy jeść codziennie, co nam najbardziej smakuje, czyli ryż z corned beefem. To jest takie danie, które chyba na Filipiny przyszło, myślę, że ze Stanów Zjednoczonych, poprzez żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj byli podczas wojny i po wojnie przez jakiś czas. I jajka. A corned beef, no to jest, jak wiadomo, wołowina. Tutaj ona jest trochę podsmażona z cebulą. Taka z puszki, chamska wołowina, ale my bardzo lubimy. Tu są arbuzy, które smakują tak samo jak nasze europejskie arbuzy, te nasze czerwone, które znamy. Ryż, którego kupiliśmy 10 kg. Tutaj jest sałatka z ogórków i z pomidorów chyba. I smażony na maśle bakłażan. Nasi gospodarze nas naprawdę rozpieszczają. Dzisiaj mamy do dyspozycji zupę z kraba i kukurydzy. Jest ryżyk, jest omlet, jest corned beef, jest jajko, a także zupa, ryba. Grouper is the name of the fish, yes? Yes. Okay, thank you Larry, thank you very much. Welcome always, Bart and Evelyn. No po prostu, gdybyście kiedykolwiek byli w Port Barton, musicie koniecznie przyjechać do Larego i u niego zamieszkać. Są to naprawdę wspaniali ludzie, on i Edith, jego żona. Zobaczcie, jaką rybę
dzisiaj kupił lary. Jackfish. Ta ryba została złowiona w sposób, no w sumie taki ręczny, to jest dziura, kuszą została podwodną trafiona. And how much is the fish? 500. 500. And it's a really big fish. W złotówkach to wychodzi tyle. Wow, very big. No cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o nasze pasjonujące ostatnio dzieje. Do czasu, gdy wszystko było otwarte, no to korzystaliśmy sobie tutaj z życia. Teraz jesteśmy zamknięci, ale wiemy, że tak ma teraz większość świata, że jest światowa niemalże kwarantanna i wszyscy siedzimy zamknięci w domach, w mieszkaniach. Bierzemy to na klatę. My z Ignalin nie mieliśmy planu i tak wracać do Polski. Poza tym nawet gdybyśmy chcieli, no to Ignalin i tak by nie wpuścili do Polski, no bo Polska nie przyjmuje żadnych obcokrajowców. Ula chciała wrócić do Polski i już jest w Polsce, jestem z nią w kontakcie. Ula, pozdrawiamy Cię. A my zostajemy, czekamy i mamy nadzieję, że jak się skończy ta kwarantanna, czyli jest to planowane na 15 czy tam 14 kwietnia, będziemy mogli korzystać z Palawan bez turystów. Oby się to nie przedłużyło. Są głosy, że może to trwać nawet 2-3 miesiące. Z tego co wiem, teraz na wyspie nie ma ani jednego przypadku stwierdzonego choroby, więc jesteśmy dobrej myśli. Zresztą jaki mamy wybór? Czekamy, tak jak chyba wszyscy teraz na świecie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie.